Trzeba kombajnem stanąć najpierw tak, tyłem do szopy, przodem tam. No kable muszę zrobić na zwarcie. Już łapie, już łapie. Puh, cholera jasna. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Muszę wjechać kombajnem tam na górkę. Przyciągnę wózek. Header znaczy z wózkiem i będę zakładał header. Uwaga. Bo to leciutkie. Paliwo jest paliwo jest. Lepiej zajrzeć niż stać. Nie mam hamulca, normalnie kurczywa jasna. Nie mam hamulca w tym ciągniku. Trzeba kombajnem stanąć najpierw tak, tyłem do szopy, przodem tam, a wtedy podjechać, dopiero z headerem podjechać. Inaczej się nie da. Inaczej się nie da. Trzeba wziąć młotek i klucz. Szmatę. Nie wiem, czy zapali, bo starter mu nie łączy, ale no to wtedy znowu go na styk zapalę, bo tu po prostu ten starter był wymieniany. Tu. Polska lipa. Guzik starteru po prostu. Styki są tak cienkie, że raz łączy, raz nie łączy. No. Takie to wszystko jest robione na 5 minut. Nie ma głuchy. Szkoda mówić. Nic nie zrobić, na styk zapalić. Tam trzeba wejść na ten i zrobić na kabelkiem na zwarcie. Nie zapali, spróbuję przekręcić, ale to wątpię, czy to coś da. Nie, martwy. Jak to wszystko robi się lipne, jak to wszystko niech to by kosztowało parę złotych więcej, ale żeby to służyło. Nie założysz, sezon 2, starter siada. Ile ten kombajn pracuje raptem? Parę tygodni w roku. Lipa jest robiona, cieniutkie styki są, raz, dwa się wytopią się, no i niestety już nie łączy. Polska lipa i prowizora, bo to jest normalnie starter od ciągnika. No kable muszę zrobić na zwarcie. Cewki. Zewrzeć 2 styki na dojście prądu, zewrzeć. Tu. Już łapie, już łapie. Puh, cholera jasna. Chwileczkę. Zaraz zaczekamy chwilę, chwyci. Zwarcie i wtedy cewka zarzuci elektromagnes, no i zapali. Bo to robi tam stycznik, ale jak stycznik jest wypalony, no to stycznikiem tam się nie zapali od stacyjki, tylko trzeba tutaj, a tutaj jest tak zaizolowane, że raz się uda, raz się nie uda.
Muszę zejść zabrać kwiaty. Były kwiatki zagrożone, to mocno. Muszę się zbliżyć do garażu bardziej, bo to jest najlepsze miejsce, jak jest blisko garażu. Do tyłu. Krok do tyłu. Bardziej, bo jest źle. Nie, z dołu. Ja muszę zajrzeć z dołu teraz. Trzeba ciągnikiem szarpnąć do przodu tyle, dosłownie ciągnikiem trzeba do przodu tyle. Ten uchwyt musi być tu. Cyk jest stanowczo za wysoki, za wysokie koła. Ale może. Ciekawe, czy na dole uchwyty złapały. O, chodź, dobrze. Jest, siedzi. Dobra, czuję. Tak, bo to jest precyzja. To są dosłownie, musi się zmieścić, kółka wózku są za wysokie. No i cóż, dlatego tak to wygląda. Teraz trzeba założyć kliny, prawda, zabezpieczające, tu, żeby to nie wypadło i na dole zabezpieczyć. Tak to się robi. Na razie nigdy nie spadła, a już 20 sezon będę tu kombajnem kosił.
Dobra, zabezpieczone, można jechać pod warsztat. Wykręcić pod warsztat i można dalej tam podłączyć przewód, zakładać kosę, tam takie rzeczy. Podejniki pozamykać. Ciężka sprawa, Boże najdroższy, jak to kurde. Ciężko się kręci. Tak, kurde macie. Ten klucz jest trochę nie od tego. Trzeba go podciąć. Trzeba go podciąć, po prostu podciąć. Do skręcenia, kręcenia. Trzeba docisnąć do sprężyny. Dobra, dość, trzeba drugą kręcić. Fuh. Robota leciutka. Dobra, trzeba sprawdzić, jak on się opuszcza i coś zobaczyć. To są odboje na sprężyny. Jak się header opuści, to ściska sprężynę, ta sprężyna jest bardzo mocna, wtedy hydraulice jest lżej podnieść kombajn w robocie szybciej, bo sprężyna pomaga. Jak jest za mało, to trzeba dokręcić, żeby po prostu to, jak tylko na rozdzielaczu dźwignię ruszyć, trzeba poderwać header do góry, gdzieś tam łapie ziemię czy coś, to cyki już do góry. Żeby nie trwało, ta sprężyna po prostu pomaga, wspomaga hydraulikę, bo to są dwie mocne sprężyny. Tylko trzeba wyregulować. A żeby header zdjąć, to trzeba znowu się zwolnić, bo jak się zwolni, ciężar headeru spadnie z gardzieli, to wtedy sprężyny trzymają i nie idzie samej gardzieli opuścić. Dlatego się odregulowuje do zdjęcia headeru, tylko i wyłącznie, bo one w robocie są potrzebne. Bez nich to ciężko by było, no bo header waży. Oj, z 1200 kg albo lepiej. Z 1200 kg spokojnie, spokojnie. Nie, muszę znowu na dół. Podnieść i jeszcze trzeba tam to dociągnąć. Normalna robota, przecież to nie jest, wie pan, kombajn za 1,5 miliona, no nie? Tak! O czym tu mówić? Wtedy kosztowało około 30 000, to było 20 lat temu, około. No i trochę remontu, ale to były inne czasy, inna wartość pieniądza. To było 20 lat temu. Trzeba maszynę nasmarować. Trzeba nasmarować i słuchać, czy któreś łożysko nie piszczy. Bo to najgorsze, jak miało łożysko się w robocie zatrzeć. To jest coś okropnego, czy rozwalić. To może nawet się skończyć pożarem.
Tarcie, temperatura, trzeba smarować. Wszystkie po kolei, a tu jest tych punktów do smarowania od licha. Tu na tym kole, na tej osi jest, na tej transmisji jest 5 punktów do smarowania. Pamiętam, że tu jest 5 w tym, na tej głównej transmisji, gdzie jest jazda i reszta. I napęd na mocarnię. Pozakładać osłony podajników, bo jak się czyściło resztki zboża, no to wiadomo, podajniki są otwarte. Kłosowy, zbożowy i kłosowy. Założyć to blachę, która jest po prostu, leci zboże z podsiewacza. Podajniki przykręcić na miejsce, bo są otwarte, żeby resztki zboża wyrzucić, to jest normalne. Teraz trzeba założyć je na miejsce. Zamknąć klapy na kłosowym i na zbożowym. Tu jest podajnik kłosowy, który niewymucone kłosy wraca z powrotem na mocarnię, a tu jest zbożowy, które już czyste ziarno wymucone podaje na zbiornik. Te klapy trzeba pozamykać, bo też są otwarte do czyszczenia. No co, nasmarować jazdę, przejrzeć, naostrzyć kosę, nasmarować motowidło, nasmarować targaniec, główkę targańca, napęd motowidła, przykręcić sterowanie, bo to jest sterowanie, zdejmuje się, jak header się odłącza na miejsce. Tym się steruje po prostu obroty motowidła, prędzej wolniej, mechanicznie, nie hydraulicznie, tylko jest na korbkę. Ściąga się, tam jest przekładnia bezstopniowa na końcu, która reguluje po prostu, napędza i reguluje obroty motowidła. Kombajnista sobie ręką jak chce, no to podkręci korbkę, chce szybciej, ma szybciej, chce wolniej, to ma wolniej. No maszyna prosta, nie ma żadnych komputerów i nie trzeba serwisom się kłaniać. A ja serwisy lubię tak jak diabeł święconą wodę. Albo jak psy dziada w ciasnej ulicy. Tak lubię serwisy. I sam jestem serwisem. Usmarowany, ale szczęśliwy. Tak, bo to jest taka maszyna, której człowiek da radę. Jak gdzieś coś stuka czy puka, to wiadomo co, szuka się, znajdzie się, wymieni się i się jedzie. A z tymi nowymi to jest tak, jakiś mały modułek w komputerze gdzieś, coś tam i człowiek jest bezradny. Bezradny, zdany jest na serwis. A niech to tam. Na nasze potrzeby to wystarczy taki stare gracisko, ale starczy. Skoszę, po prostu skoszę. Zresztą jeszcze, nie jest to jeszcze najgorszy kombajn. Widziałem gorsze. Bardziej grotowate koszą. To jeszcze jest taki kombajn w miarę zdrowy. Panie, nic tam nie ma. Parę ziarek skierkowało, gdzieś dostał wody, jak postał na podwórku i tyle, no co tam jest. Tego się nie wyczyścisz, trzeba by wodę wypłukać. Zostanie parę ziarek, deszcz popada i tak tą chlapę wzmacniałem, bo jak ktoś nieraz jakiś gapa wszedł na górę, to ona się gięła, więc ja wnitowałem tutaj profile. Wnitowałem 2 profile, żeby nie wgniatali mi nogami. No zbiornik jest. Ten ślimak wygarnia zboże z podajnika zbożowego na zbiornik i ono spada tu. Na dole natomiast pod tą daszką, pod tym daszkiem, taka osłona jest jak daszek, no nie? No. Jest ślimak. Jak się załączy jego napęd, no to trzeba rozłożyć rurę sypową i wtedy tym ślimakiem pcha tą rurę znaczy pcha zboże na rurę i wysypuje na przyczepę. Bo w rurze też jest następny ślimak, który jak w momencie rozkładania rury to się łączy z sprzęgłem kłowym. A ile wytrzyma? Silnik ma zdrowy. Na przykład silnik nie bierze oleju od wymiany do wymiany i widział pan po zimie, to załącza mi nawet jak starter był lepszy, to piki zakręcił, no nie jakby się od pierwszego kopa. To jest silnik Mercedesa 6, bardzo dobry silnik. Nie bezproblemowy. No bo on praktycznie pracuje ile w roku? Miesiąc? A później stoi. To nie samochód, który gania cały rok, prawda? Czy jakiś ciągnik, który pracuje cały rok. Tylko pracuje sezon. Także silnik ma bardzo zdrowy. A reszta, no w razie coś jest, jakieś łożysko, pas, to się wymienia i dalej się jedzie. No musi jechać. W razie awarii, no to stajemy z Danielem, robimy i dalej jedziemy. To mówię, to nie jest Bóg wie jak trudne, bo tu nie ma żadnej elektroniki. Tu wszystko jest hydraulika, mechanika. Prosta sprawa. Dla nas to jest proste.
i zrozumiałe. Robi siano zebrało się dobre. A słoma to jest na ściółkę. Ewentualnie gdzie jest wsiana koniczyna, no to będzie też pasza. Bo jest wsiana koniczyna na paru hektarach. Koniczyna strało, tam jest wyka. Tam za rowem. I ta wyka jeszcze jest zielona, nie wiem kiedy ona dojrzeje. Jeszcze jest zielona. Tak się spuściła, że jeszcze nawet miejscami kwitnie. Dobra, na dziś wszystko. Teraz Romek bierze ciągnik, przyczepkę, kosę i jedzie, by się trawę kosić. Fajny toporek, bardzo dobrze się spróbuje, cacy. To jest po prostu do tego, żeby sobie urąbać takich gałęzi na ognisko, prawda? O tak na ognisko rąbać. Fajnie, no nie? Do przycięcia gdzieś krzaków. Jest zręczny, przydatny. Drodzy internauci, zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Drodzy internauci, serdecznie pozdrawiam Kacpra Rogoza oraz Dariusza Zembalę i dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków.